Permakultura jest właśnie przeniesieniem myślenia systemowego w proces pracy ze światem ożywionym i nieożywionym też, powiedzmy, nie? Jakby pewną formą innego sposobu zarządzania zasobami naszej planety. Ja się nazywam Daniel i jesteśmy teraz w Pacówce, czyli farmie, którą odziedziczyłem po moim tacie. Tata mój kupił tą ziemię 15 lat temu. Zajmował się nią, to był niesamowity człowiek. No i taka przydarzyła nam się smutna sytuacja, że tatko około 6 lat temu dostał solnego udaru. Ja musiałem podjąć jakąś decyzję życiową. No i zdecydowaliśmy razem z moją rodziną, że ja tutaj osiądę i się nim po prostu zajmę. I opiekowałem się moim tatą przez 3 lata. No i tatko zmarł mi, no jakieś niecałe 3 lata temu. No i od tego momentu już zostałem tutaj sam i kontynuuję budowę, którą razem z nim wtedy jeszcze zaczynaliśmy tak naprawdę, bo on też mu kupowałem książki o permakulturze, był strasznie tym zafascynowany, tylko miał więcej pomysłów niż możliwości przerobowych, nie? Też był po dosyć mocnym zawale, także no nie było mu tutaj łatwo tak naprawdę. Znajdujemy się niedaleko Wadowic, jesteśmy tak położeni mniej więcej między Krakowem i Katowicami. I to jest, zaraz, jeżeli zobaczysz, to z jednej strony mamy płaski teren. Tam nie ma w ogóle żadnych gór. Nie? Tu jest takie pierwsze wzniesienie i zaraz tutaj zaczyna się Beskid Niski. I tutaj już zaczynały w odległości, nie wiem, 30 km już mamy wzniesienie, które ma około 1000 metrów nad poziomem morza. My jesteśmy na około 300, 290. W tym miejscu, gdzie tutaj stoimy, to jest niecałe 300 metrów nad poziomem morza. Cała farma ma ponad hektar, 1 hektar i tam ćwierć. I różnica poziomu to jest około 30 metrów. To nachylenie wymusiło na nas wykorzystanie pewnych określonych technik, których pewnie zupełnie inaczej bym to robił, gdybym był na płaskim terenie. Ale przez to, że jesteśmy na przykład na zboczu, to zwróć uwagę na te grządki, jak są zrobione. Kombinowałem tutaj z różnymi patentami i robiłem jakieś grządki po konturze, jakieś hugerkultury, różne tego typu tam konstrukcje, ale wykorzystałem po prostu element tych podniesionych grządek, ale tylko do połowy. No bo po co mi tutaj z drugiej strony też ta deska? Te deski nam pomagają w pieleniu, ponieważ wcześniej uprawiałem też zrobiłem takie powiedzmy grządeczki bardzo podobne na tym zboczu, w poprzek zbocza, tylko nie dałem tej deski. Ten fragment po prostu, gdzie był ten zjazd tej ziemi, był bardzo trudny do pielenia. Także musieliśmy zrobić coś takiego, co by jakby naśladowało taki system tarasowy. Że nawet nie naśladowało, tylko jest to jakiś tam system tarasowy. A dlaczego w poprzek zbocza? Ponieważ no, wiemy, że idzie susza niezła, nie? Bo w takim układzie fajnie byłoby zrobić to wszystko po długości. Tylko że ja jakby chciałem wytworzyć dobrej jakości glebę, żeby ona miała dobrą strukturę, tak żeby mogła zakumulować maksymalną ilość wody. No i dlatego w poprzek one też nie są tak zupełnie w poprzek, one lekko są pochylone, prawda, tutaj akurat do nas, tak żeby nadmiar tej wody mógł śmiało spłynąć. Tutaj mamy buraki, mamy seler, tam powyżej mamy marchewkę, kapustę, burak liściowy, pomidory, no różne rzeczy, nie? Takie, na razie staramy się zaczynać od rzeczy w miarę prostych w uprawie. I nie zajmować się, jakby nie mieć zbyt wiele tej różnorodności warzyw. To jest właśnie bardzo fajne urządzenie, to się nazywa wire hoe. Nie wiem, jak to po polsku można powiedzieć o tym. I to generalnie urządzenie bardzo przyspiesza ten proces pielenia. Generalnie działa to tak, że podcinamy korzenie, albo nawet nie podcinamy, a staramy się wyciągnąć te rośliny razem z korzeniami. Część z nich zostaje i najlepiej to robić, no, kiedy jest słonecznie, bo wszystkie te wyjęte małe roślinki zostaną i wyschną. A całą resztę my tutaj, my na szczęście jesteśmy w takim miejscu, gdzie no, nas aż tak mocno ta susza nie dotknęła. Było tych opadów całkiem sporo, powiedzmy, też mamy całkiem fajną strukturę gleby, która była w stanie zakumulować dość dużo tej wody, a jednocześnie pod spodem jest glina, więc ta woda nam nie uciekła, nie? Więc jakby, kiedy były takie bardzo intensywne susze, no to musiałem chodzić i podlewać wiadomo, ale jestem fanem koncepcji jak najmniejszej ilości podlewania, nie? Czyli po prostu nie rozleniwiać tak tych roślin, żeby one czuły tą presję, żeby szły korzeniami jak najgłębiej. Dużo dyni. Tak, tak. No wiesz co, jakby to był taki teren, jakby uprawiamy tutaj tak naprawdę pierwszy rok
i on był dosyć mocno zachwaszczony. No mógłbym tutaj po prostu najpierw powalczyć z tymi chwastami, które tutaj po prostu z perzem, bo miałem tutaj niezłą batalię z perzem i mógłbym po prostu najpierw skupić się na tym, żeby ten rok przygotować tylko tą glebę pod uprawę warzyw, no ale z racji na sytuację ogólnoświatową stwierdziłem, mówię, kurczę, trzeba produkować maksymalną ilość żywności, wykorzystujemy tą przestrzeń od razu. Także tutaj mamy sporo dyń i te cukinie i specjalnie zasadziłem dosyć gęsto, tak żeby wytłumić te chwasty. Oczywiście musiałem na początku kilka razy to wszystko wypielić. Tutaj właśnie były ogórki, które też bardzo ładnie zacieniły. Teraz ogórki odchodzą, ale jak się przyjrzysz, to już kiełkują nowe roślinki. Tutaj wsiałem taką mieszankę poplonową, tak żeby te umierające, już odchodzące nam ogórki wymieniły się po prostu z kolejną taką warstwą, która będzie okrywała po prostu tą przestrzeń, nie? Dynie są fajne, bo bardzo łatwo się je przechowuje, także całą jesień, zimę można, oczywiście raz na jakiś czas któraś dynia nam się zepsuje, nie? To już mamy przepraktykowane z zeszłego roku, ale praktycznie do wiosny jesteśmy w stanie je fajnie przechowywać, a jak się któraś zaczyna psuć, no to dajemy ją kozom i jakby działa to jako pewna całość, no nic się tutaj nie marnuje. A akurat dynia jest dosyć łatwa w uprawie, nie? Tutaj dużo nie trzeba robić. Mój tata kupił to od syna człowieka, który to wszystko tutaj zbudował. Nie? Ten Leopold, on się właśnie nazywał, Leopold zmarł, jego syn to sprzedał po prostu mojemu tacie. No i Leopold był niezłym wariatem, trzeba przyznać, ponieważ całość tego terenu, ponad hektar, ogrodził słupkami z szyn kolejowych, nie? Które są zaszalowane na tyle samo w ziemi, prawda, zalane betonem, na ile wystają. Czyli naprawdę wykonał karkołomną robotę. Wszystko to jest bardzo takie solidne, nie? I stodoła jest bardzo mocna, dom ma bardzo solidny fundament, ale facet też zajmował się szczepieniem drzew. I on szczepił drzewa wszystkim ludziom tutaj w okolicy, że tutaj tak do tego domu to mniej więcej mamy taką 1/3 naszego gospodarstwa i za domem zaczynają się takie powiedzmy kolejne 2/3 całej tej przestrzeni, gdzie mamy właśnie po naszym Leopoldzie takie trochę zdziczałe sady po nim odziedziczyliśmy, które cały czas owocują. I zobacz, tutaj na przykład jest oczywiście już taka stara do przeszczepienia, ale brzoskwinia, jakieś stare śliwy, jabłonie, gruszki. Także jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że to wszystko tym tak się zajmował. I trochę też czuję się takim kontynuatorem tej idei, bo on coś tutaj stworzył takiego niesamowitego. Jakby chłopak robił tutaj na tamten czas taką permakulturę, bo on, mówię, tu było pełno różnego rodzaju takich sadów, nie? Gdzieś tam na dole sad śliwkowy, tutaj taki sad jabłoni, tutaj były bardziej gruszki, jakby miał to wszystko podzielone, a wszędzie pod tym chodziły barany i kury, tylko w innej formie, nie? One chodziły u niego bardziej luzem, podejrzewam, a my staramy się tym trochę bardziej zarządzać, w tym naszym układzie. Teraz będę chciał się nauczyć szczepić w końcu drzewa i tej jesieni będziemy tutaj starali się, przygotowaliśmy już ten teren, choć zaraz Ci pokażę, jak to tutaj wygląda, ponieważ tutaj wszędzie rósł taki sad zdziczałej śliwy, właśnie tej ałyczy, który, no tą ałyczę cały czas staramy się wypchnąć po prostu tam dalej. Zaraz tak jak to zbocze się kończy, zaraz tam dojdziemy do kóz, tam się kozy pasą, to jest to taka kolejna 1/3, którą chcielibyśmy uczynić takim produktywnym sadem. I oczywiście nie będziemy go sadzili tak, powiedzmy, normalnie, tylko byśmy chcieli wykorzystać taką technikę, która się nazywa keyline design i byśmy chcieli posadzić ten sad, powiedzmy, po takim konturze, tak, dookoła. W dużym rozstawieniu, tak żeby te korony drzew były spore, tak, że to jest taki pomysł, a tam w dole chcielibyśmy właśnie też zrobić staw kolejny. I na naszym terenie chcielibyśmy oprócz tego jednego stawu u góry, tu byśmy chcieli mieć kolejny staw i na samym dole jeszcze trzeci staw, żeby móc jakby zbierać cały czas tą deszczówkę, nie? I później móc ewentualnie przepompowywać ją do góry, tak żeby cały czas jakby ten cykl krążenia pierwiastków na naszej farmie był taki, żeby cały czas jakby tu je łapać na dole i wnosić, wwozić, wpompowywać do góry i tam użyźniać, tak żeby one mogły tutaj spływać i cały czas ten cykl, żeby mógł tutaj właśnie krążyć. Ten staw chciałbym, żeby znajdował się tak, żeby zrobić tutaj ścieżkę jeszcze między szklarnią a stawem i staw będzie tutaj, tak? Na tym właśnie podwyższeniu będą kompostowniki, one będą troszeczkę niżej niż ta siatka,
Tam też będzie ścieżka i po środku będzie staw, który będzie znowu taką kiełbaską. Nie? On będzie miał 3 metry jakiejś szerokości i znowu jakieś około 10-12 metrów długości. Do takiego stawu ściągają żaby, ważki, tak? Jaszczurki, które pomagają nam w kontroli insektów na naszych uprawach. W tym stawie chciałbym, żeby pływały sobie kaczki, których również będę mógł wykorzystywać w procesie walki z tą inwazją ślimaków, która jest dosyć popularna teraz w Polsce. To będzie kolejny element. Mamy już kury, które są strażnikami, będziemy mieli kaczki, które będzie można wpuścić po prostu na te grządki, tylko żeby tak szybko się przebiegły i po prostu wyjadły, jeżeli ta inwazja będzie taka intensywna, ale jednocześnie wodą z tego stawu chciałbym, żeby on był na tyle płytki, tam nie muszą być ryby na zimę, prawda, to może być dosyć niegłęboki staw. Chciałbym tą wodą móc podlewać później uprawy. Czyli będę wpompował tutaj wodę, która może iść na przykład z naszej studni, będę ją wpompował do tego stawu. W tym stawie ona będzie się podgrzewała, tam kaczki będą robić to, co tam kaczki zawsze robią do wody i tą wodą dopiero będę podlewał uprawy. Nie? Czyli wymyślać taki cały system, jak to ma funkcjonować jako pewna całość. Dobry design, mi się wydaje, jest w stanie nam rozwiązać bardzo dużo problemów, ponieważ jeżeli mamy tutaj południowe zbocze i przed tą szklarnią damy ten staw, to wtedy niskie słońce wiosenne albo jesienne będzie w stanie odbić się od lustra tego stawu i trafić nam do szklarni. Tutaj właśnie patrzą się nasze kozy, które niesamowicie pomagają nam po prostu w procesie zarządzania tym miejscem. To dzięki nim tylko my jesteśmy w stanie wejść tutaj. Kiedy urzędował tutaj mój tatko i nie było tutaj zwierząt, to gdzieś zaraz za domem zaczynała się taka ściana, prawie 2-metrowa po prostu wszelakiej zieleni, różnych chwastów, które tutaj rosły, za którą się po prostu nie wchodziło. Były jakieś ewentualnie takie ścieżki, gdzieś tu mogliśmy dojść do jakichś kilku jabłonek czy coś, ale tak to zasadniczo był to teren bardzo mocno zdziczały. I teraz dzięki tym kozom jesteśmy w stanie wejść, pozbierać te jabłka, jesteśmy w stanie nasadzić tutaj kolejne drzewa, także kozy są niesamowicie ważnym elementem po prostu całego tutaj systemu. Tutaj muszę, wiesz co, dosyć regularnie do nich przychodzić. One tutaj akurat są w cieniu cały czas, także nie ma takiego, wiesz, nie ma dramatu, więc nie wiem, czy się w ogóle napiją, zobaczymy. Ale muszę tutaj w miarę regularnie... O, cześć maleńko. Ale po co oni są połączeni do tej... Wiesz co, ponieważ zwróć uwagę na drzewa, tam bardzo dużo mamy obgryzionych, przez to, że te małe biegają sobie luzem, to po prostu bardzo dużo tych nam drzew obgryzają. I gdyby latały tak wszystkie, no to bardzo szybko by nie było tego starego sadu. Nie? One kiedy tylko mają dostęp do tych drzew, no to je tam haratają, więc mamy kilka koncepcji. W ogóle mam też siatkę elektryczną, pastucha, tak że będziemy tu eksperymentowali z różnymi opcjami, tak żeby one mogły sobie wolno biegać. Tylko po prostu to wymaga nabudowania kolejnej infrastruktury, więc jesteśmy w procesie. No, gdybym chciał, no właśnie, na przykład, nie wiem, produkować sery albo robić jakieś takie rzeczy, no to tak, to pewnie więcej kóz mi się przydało. Na razie nie mam aż tyle terenu. Jeżeli mi się uda trochę wydzierżawić tu dookoła, może jeszcze ze 2 takie kózki mleczne by mi się przydały, ale wiesz, no nie, na razie po prostu jakby one spełniają trochę inną tutaj rolę mają, nie? Pomagają nam po prostu zarządzać tą przestrzenią. Jest akcja, jest akcja. Ojciec. Tam mamy ojca, kumpel. Tylko on się widzi, że on jest taki mokry, bo on się obsikuje, nie? On nie jest groźny, on nic nie chce człowiekowi zrobić, tylko po prostu wiesz, jak to z ziomeczkiem, nie? Chcesz tak tu się lekko tryknąć, tu coś i kumasz, tylko że u niego zabawa jest taka trochę bardziej, wiesz, wziąć i tam i z bani walnąć, nie tak mocno, nie to, żeby chciał ci zrobić krzywdę. I to też, co one robią, dla mnie niemalże najważniejszego, to przez to, że pasą się tutaj, jedzą różnego rodzaju zioła, te chwasty, jedzą liście drzew, liście krzewów. Przez to, że każdy z tych roślin pobiera różnego rodzaju substancje odżywcze i akumuluje je w sobie, kozy jedząc to, nie dość, że one są zdrowsze, to jeszcze te substancje odżywcze wwożą nam do góry. Tam siedzą sobie w budce przez noc, robią to, co kozy tam w budce swojej robią. Wozimy do góry, kompostujemy i to jakby domyka pewien cykl krążenia substancji odżywczych na naszej farmie. Ponieważ cały czas woda ma tendencję do tego, żeby te substancje odżywcze
zabierać, nie? I to jest jakby najżyźniejszy teren jest tutaj. I docelowo, gdybyśmy chcieli stworzyć taki bardziej optymalny, powiedzmy, system, no to dużo bardziej opłacałoby się uprawiać warzywa tutaj, ponieważ te wszystkie substancje odżywcze spływałyby tu ze zbocza, u góry mieć las, taki, powiedzmy, lasek czy tam sady i tu uprawiać warzywa, tylko że logistycznie jest to najmniej sensowne, nie? Żeby, poza tym tu jest najmniej słońca. Okej, będziemy tutaj robili pewne eksperymenty z uprawami warzyw na kolejnym poziomie, ale tak, żeby to było jak najbardziej sensowne, no to lepiej, żeby uprawy warzyw były tam u góry, a dzięki kozom po prostu jesteśmy w stanie te substancje odżywcze z powrotem wieść do góry. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subscribe, żeby zobaczyć więcej filmów o rolnictwo w Polsce. Daniel, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o Twoje działania? Zapraszam na naszą stronę internetową www.pacowka.pl, na Instagrama oraz na Facebooka Pacówka. Zapraszam.